Niektóre zabawki mają w sobie coś dziwnego. Czasem to tylko wrażenie, krzywe spojrzenie, dziwny uśmiech, coś, czego nie da się do końca opisać. Ale historia, którą dziś usłyszysz, zaczęła się właśnie w tak niewinny sposób. Kolejna urocza figurka, kolekcjonerska zabawka z Azji, która miała podbić świat pastelowym urokiem. Labubu. Małe stworzenie z dużymi oczami, potarganymi uszami i wiecznym, nieco drwiącym uśmiechem. Dzieci je pokochały. Influencerzy zaczęli je promować. A potem coś się zmieniło. Zaczęły się opowieści o dziwnych dźwiękach, poruszających się figurkach, śnie, który stawał się koszmarem, zaraz po tym, jak Labubu pojawiało się w pokoju. Ludzie mówili o demonicznej energii, o czymś, co skrywa się pod maską słodyczy. W sieci pojawiło się jedno słowo, powtarzane coraz częściej. Pazuzu, starożytny demon. Czy to możliwe, że ta zabawka to coś więcej niż tylko figurka? Czy uroczy uśmiech Labubu skrywa spojrzenie czegoś znacznie mroczniejszego? Dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej niepokojących teorii ostatnich lat. Oto historia demonicznych Labubu. Wszystko zaczęło się niepozornie. Kilka postów, kilka komentarzy. A potem nagła fala dziwnych historii, która zalała TikToka, Reddita i grupy dyskusyjne. Użytkownicy zaczęli dzielić się doświadczeniami, które brzmiały jak fragmenty złego snu, albo raczej jak coś, czego nie chcielibyśmy nigdy doświadczyć. Moje światła zaczęły migać zawsze, kiedy Labubu stało przy łóżku. Moja córka powiedziała, że to rozmawia z nią w nocy. Pojawiły się relacje o figurce, która zmieniała pozycję, mimo że nikt jej nie dotykał. O oczach, które patrzyły nieco inaczej niż poprzedniego dnia. O zabawkach, które wydawały się obserwować swoich właścicieli, ale najbardziej niepokojące były historie dzieci. Dziewczynka z Singapuru miała przez kilka dni budzić się z płaczem. Jej rodzice zainstalowali kamerę. Nocą słychać było szepty, jakby ktoś do niej mówił, choć pokój był pusty. Jedynym gościem był Labubu, siedzący na komodzie. Inna relacja, tym razem z USA, opisywała chłopca, który zaczął rysować postać z wielkimi uszami i rogami. Zapytany, kim jest, powiedział: to Labubu, ale prawdziwy. Taki, jaki jest, kiedy śpię. W sieci szybko zaczęły krążyć klipy z domowych kamer, TikToki z dziwnie poruszającymi się figurkami. Jeden z nich pokazywał, jak dziewczyna odkłada Labubu na półkę, wychodzi z pokoju, a po chwili kamera rejestruje, jak figurka leży na środku podłogi. W innym światła gasną dokładnie wtedy, gdy kamera zbliża się do zabawki. W tle słychać cichy chichot, którego nikt nie był w stanie wyjaśnić. I choć nie wszyscy wierzyli, coś w tej fali histerii sprawiało, że coraz trudniej było się z niej śmiać. Gdy pierwsze relacje o dziwnych zdarzeniach związanych z Labubu zaczęły się rozprzestrzeniać, wielu uznało to za zbieg okoliczności. Zabawki mają przecież swoje miejsce w popkulturze grozy, jak Chucky czy Annabelle. Ale ta historia przybrała zupełnie inny kierunek, kiedy pojawiło się pewne imię – Pazuzu. Pazuzu to postać znana z mitologii Mezopotamii, demon wiatru południowo-zachodniego, kojarzony z chorobami, plagami i ochroną przed innymi demonami. Najbardziej rozpoznawalny dla współczesnej kultury stał się dzięki filmowi Egzorcysta, gdzie jego twarz, groźna, z szerokimi oczami, wyciągniętym językiem i rogami, stała się ikoną zła. I właśnie z tym demonem zaczęto porównywać Labubu. Pierwsze zestawienia pojawiły się na TikToku i Reddicie. Widzowie zauważyli niepokojące podobieństwa. Długie, spiczaste uszy, duże oczy o lekko nieobecnym spojrzeniu oraz charakterystyczny drwiący uśmiech. Co ciekawe, figurka Labubu, choć zaprojektowana jako niewinna i komiczna, w pewnych wersjach wyglądała zaskakująco złowrogo, zwłaszcza gdy oświetlić ją tylko z jednej strony lub sfotografować w półmroku. Zwolennicy teorii twierdzą, że Labubu nie jest zwykłą zabawką, ale współczesną próbą ukrycia czegoś znacznie starszego. Niektórzy poszli jeszcze dalej, sugerując, że sama nazwa Labubu może być akronimem lub kodem, na przykład Luciferian Artifact Built Using Babylonian Understanding, czyli lucyferyczny artefakt zbudowany według babilońskiej wiedzy. Brzmi jak przesada? Możliwe. Ale warto zwrócić uwagę, że mitologia Bliskiego Wschodu była pełna istot, które łączyły atrakcyjną formę z niebezpieczną treścią.
Często właśnie one miały największą moc oddziaływania, bo zło, które przychodzi w pięknej lub uroczej postaci, trudniej rozpoznać i łatwiej zaakceptować. Czy projektanci Labubu inspirowali się podświadomie dawnym demonem? A może to tylko internetowa iluzja, stworzona przez tysiące skojarzeń i strachu przed tym, co nieznane? Jedno jest pewne. Od momentu, gdy Labubu zestawiono z demonem Pazuzu, mało kto patrzył na tę figurkę tak samo. Są takie historie, które trafiają w dziwne miejsce w naszym umyśle. Nie dlatego, że są pełne krzyku i dramatycznych zwrotów akcji, ale dlatego, że coś w nich brzmi zbyt realnie. Gdy zaczęły pojawiać się pierwsze opowieści o Labubu zachowującym się dziwnie, wielu uznało je za przypadek. Ale w pewnym momencie zaczęły powtarzać się wzory. Pewna kobieta z Berlina opisała, jak co noc budziła się o tej samej godzinie, 3:33. Najpierw uznała to za zbieg okoliczności. Ale z czasem zauważyła, że za każdym razem, gdy się budziła, Labubu stał w innym miejscu, choć nikt go nie przestawiał. Przysięgała, że któregoś ranka figurka była odwrócona tyłem, patrząc prosto w drzwi sypialni. Inna historia pochodziła od samotnego ojca z Meksyku. Jego córka przez kilka tygodni rozmawiała z kimś niewidzialnym. Gdy zapytał ją, z kim rozmawia, odpowiedziała spokojnie: z Labubu. On mówi, że był tu na długo przed nami. Po tej rozmowie dziewczynka zaczęła rysować istoty z długimi uszami i skręconymi rogatymi ogonami. Z czasem przestała się bawić zabawkami. Siedziała tylko na łóżku i szeptała coś, czego ojciec nie był w stanie zrozumieć. Oczywiście każdą z tych historii można uznać za zmyśloną, ale pytanie brzmi, czy gdy pojawia się ich setki z różnych stron świata mówiących o tym samym, naprawdę wciąż można mówić o przypadku? Dziwne zbiegi okoliczności, dziecięca wyobraźnia, może autosugestie. Ale gdy opowieści zaczynają się powtarzać, różne osoby, różne miejsca, a schemat pozostaje ten sam, wtedy coś się zmienia. Wtedy nie mamy już przypadków, mamy wzorzec. Śledząc relacje związane z Labubu, można wyodrębnić kilka elementów, które pojawiają się z niemal matematyczną regularnością. Po pierwsze, zawsze zaczyna się niewinnie. W każdej z historii Labubu pojawia się jako nowa, świeżo zakupiona figurka. Często prezent, czasem zdobyta z drugiej ręki. W wielu przypadkach zabawka trafia do pokoju dziecka, stawiana na półce, biurku albo przy łóżku. Przez pierwsze dni nie dzieje się nic, ale po kilku nocach pojawiają się przerażające zmiany. Następnie jednym z najbardziej powtarzających się motywów jest nocne budzenie się o tej samej godzinie, często między 3 a 4 nad ranem. Czasem towarzyszą temu koszmary, czasem dźwięki, których źródła nie można zlokalizować, ale zawsze to moment niepokoju, ciszy, która wydaje się gęstsza niż zwykle. Już sama godzina jest zastanawiająca. W niektórych kulturach godzina 3 w nocy uznawana jest za czas panowania duchów i demonów. To moment, w którym wszystkie istoty paranormalne przechadzają się po waszych domach, sprowadzając strach i nieszczęście. Może więc o tej godzinie i w Labubu ożywa coś złowrogiego. Nie można pominąć zmian w zachowaniu dzieci. Kolejny powtarzający się wątek: dzieci zaczynają unikać rozmowy na temat Labubu, po czym z czasem opowiadają o głosie, który słyszą. Nierzadko mówią, że Labubu zadaje im pytania. Pojawiają się rysunki, symbole, nawet przypadki mówienia w językach, których dzieci nigdy się nie uczyły. Choć wciąż brak twardych dowodów, to czy nie przypomina to szatańskich opętań? Ciekawym elementem są także zmiany fizyczne wokół figurki. Rodzice opowiadali, że zabawka była przesuwana, mimo że nikt jej nie dotykał. W niektórych przypadkach, szczególnie nagranych na domowych kamerach, zauważono ruch w polu widzenia kamery bez widocznego źródła. Często pojawia się też motyw zakłóceń elektrycznych, migotanie świateł, wyłączające się urządzenia, zanik Wi-Fi. Wszystko w bezpośrednim sąsiedztwie Labubu. Nie ma chyba bardziej mrożącego krew w żyłach zdarzenia w horrorach niż zaniki prądu. Ale zestawmy ze sobą wszystkie te elementy. Może to nie są losowe strzępy opowieści. Może to spójna matryca, układająca się w coś znacznie bardziej niepokojącego. Czy nadal możesz przejść obok tego obojętnie? Jest jeszcze jedna ciekawa strona tej historii, bo gdy świat zaczął mówić o Labubu w kontekście dziwnych zdarzeń i demonicznych skojarzeń, nie wszyscy wzruszyli ramionami.
Owszem, dla jednych była to tylko zbiorowa histeria, dla innych internetowy żart, który wymknął się spod kontroli. Ale w Polsce pewien ruch potraktował sprawę bardzo, ale to bardzo poważnie. Rycerze Chrystusa, konserwatywna katolicka grupa znana z działalności antyokultystycznej i akcji sprzeciwu wobec infiltracji zła w kulturze popularnej, stanowczo wypowiedziała się przeciwko obecności Labubu w domach polskich rodzin. Rycerze Chrystusa powoływali się na podobieństwo Labubu do klasycznych przedstawień demonów, nie tylko Pazuzu, ale także postaci z demonologii chrześcijańskiej. Podkreślano jego nienaturalnie szeroki uśmiech, uszy przypominające kozła i oczy, które wpatrują się w duszę. Ich zdaniem forma figurki została zaprojektowana tak, aby oswajać dzieci z karykaturalnym wizerunkiem zła, deprawować młodych i być narzędziem szatana ułatwiającym opętanie niewinnych dusz. Choć dla wielu reakcja rycerzy Chrystusa była przesadzona, ich stanowisko zyskało spory rozgłos w polskim internecie. Dla bardziej zorientowanego widza może to brzmieć jak echo dawnych kampanii przeciwko Pokemonom, muzyce rockowej czy obchodzeniu Halloween. Jednak nie ulega wątpliwości, że bardziej bogobojni ludzie temat Labubu przestali traktować jedynie jako mem czy dziwną historię z TikToka. Figurka stała się obiektem swego rodzaju krucjaty, więc czyżby już niedługo czekała nas święta wojna przeciwko demonom Labubu? Labubu. Z pozoru tylko zabawka. Kolejna figurka wśród setek innych. Stworek z kreskówkowym uśmiechem, który miał rozweselać, a nie straszyć. Ale za jego uśmiechem zaczęły pojawiać się cienie. Czy to wszystko to tylko zbiorowa histeria, nakręcona przez media społecznościowe i zasilana dziecięcą wyobraźnią? A może coś więcej? Może Labubu nie jest przeklęte? Może nie jest też demonem? Ale kto wie, może te wszystkie teorie to jednak prawda. A ty? Czy pozwoliłbyś tej figurce patrzeć na siebie nocą? Gdy zgaśnie światło, gdy jesteś bezbronnie pogrążony we śnie? Jeśli ta historia cię zaciekawiła, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów, a mój kanał będzie mógł się dalej rozwijać. I pamiętaj, nie każda teoria to irracjonalny spisek.